Cześć! Pewnie wiele osób z Was zastanawia się, ile pali kamper. A ponieważ jest to już nasz 4. wyjazd kamperem, to możemy co nieco o tym powiedzieć. Powiemy Wam też, ile zużywamy gazu LPG na ogrzewanie i na gotowanie oraz lodówkę. Także oglądajcie, wszystkiego się pewnie zaraz dowiecie. No dobrze, to zacznijmy od początku. Przyjechaliśmy kamperem około 1600 km. Komputer pokazuje, że zużyliśmy około 10,5 litra na 100 km. Co prawda na stacji wyszły te dane troszeczkę inne, ale żeby je dokładnie porównać, musiałem przeprowadzić pewne obliczenia. W tle zobaczycie, jak dziś tankowaliśmy na stacji i ile dokładnie musieliśmy zapłacić. Jak widzicie, zatankowaliśmy prawie 54,5 litra. Na tym paliwie przejechaliśmy dokładnie 502 km, co daje średnią dokładnie 10,8 litra. To troszeczkę więcej niż pokazuje komputer, ale właściwie się tego spodziewaliśmy. Ponieważ większość trasy, którą pokonywaliśmy, to były trasy autostradowe, dlatego spodziewam się, że po lokalnych drogach kamper może palić trochę mniej. Tak zresztą mieliśmy w trasie do Poznania, gdzie jadąc przed autostradą mieliśmy średnie spalanie poniżej 10 litrów. Pewnie zastanawiacie się, czy to dużo. Mogę Wam powiedzieć, że mieliśmy 2 przyczepy kempingowe, którymi jeździliśmy przez 7 lat i w różnych samochodach, którymi się poruszaliśmy, nasze spalanie było zdecydowanie powyżej 10 litrów, a tak naprawdę przy prędkościach autostradowych to było od 11 do 12 litrów na 100 km. Także jak sami możecie wywnioskować, spalanie kamperem jest znacząco mniejsze. Pewnie około 1 litra mniejsze na 100 km i co więcej, poruszamy się prędkościami o około 20 km wyższymi niż w przypadku przyczepy kempingowej. Chciałem jeszcze na koniec podsumować, jak wygląda zużycie LPG. Jak wiecie, mamy gazbanki, co znacząco ułatwia tankowanie. Nie musimy jeździć z butlami do wymiany, więc tak naprawdę podjeżdżamy na stację i tankujemy tak jak tankujemy diesla. Przez 3 weekendy wyszło nam zużycie gazu na poziomie 96 zł, czyli średnio na weekend zużywamy około 32 zł. Zachęcam Was również do obejrzenia naszego następnego filmu, gdzie pokażemy Wam, jak wyglądają Mazury z naszej perspektywy, gdzie aktualnie jesteśmy. No i dojechaliśmy na Bindugę Lasek. Powiem Wam, że jest pięknie, naprawdę pięknie. Zarazem pokażę ten zachód słońca albo kolory po zachodzie.